Ja już gotowy na ostatni dzień w Zambii. Właśnie przyjechał po mnie brat Jacek, który robi niesamowicie dobrą robotę, którą wam chcę pokazać. Muszę wam ją pokazać. No, dobra, schodzę na dół, bo już na mnie czeka. Mam jakieś 2,5 godzinki, później na lotnisko i lecę do Malawi. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety Najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania organizmu. Partnerem kanału są Blendigo i Szaf, niezawodne urządzenia do domu i w podróży. Użyj kodu WOJOWNIK20 i zyskaj 20% rabatu. No i idziemy właśnie już do środka. Patrzcie, co tu się dzieje. Tak właśnie takie coś jak tutaj, to jak podróżowałem po Angolii, to w większości miejsc. No i dobra, siemanko, jestem księdzem, z bratem. Tak, brat Jacek. No dobra. O, Isaac. Bo nie potrafisz pamiętać mojego polskiego imienia i tak? ponad 20 lat temu dali mi imię Isaac. O, ale wiele osób z Polski pisali do mnie jacyś moi widzowie właśnie i tak dalej, że robisz tu dobrą robotę. Powiedz mi, skąd tu dzieci trafiają? Bo właśnie przed chwilą się zapytałem, czy to jest po prostu tak, że ktoś, jakiś rodziny nie stać na to, żeby utrzymywać dziecko i po prostu przynosi, podrzuca, brzydko to powiem, no ale podrzuca pod bramę i dzwoni i ucieka, czy puka i jak to wygląda tutaj? Gdybyśmy pozwolili przychodzić, że my odbieramy dzieci przy bramie, tak, że tak powiem, w naszym biurze, to na pewno mielibyśmy wiele takich klientów, rodzin, które chciały, bo czy chcemy, czy nie chcemy, no standard życia w ośrodku, chociaż obiektywnie nasz standard życia tu dla dzieci jest dosyć niski, ale i tak jest o wiele wyższy niż dla większości dzieci ze slumsów, tak? Czy z tych biednych dzielnic. My nie pozwalamy na to. Pracujemy ściśle w relacjach z opieką społeczną tutejszą, z policją, taka specjalna policja, jednostka policji, Child Protection Unit. To z nimi współpracujemy i z sądami. Też pracujemy na ulicy. Z moimi tutaj wychowawcami, z moim teamem pracujemy na ulicy. Wczoraj byliśmy rano, na ulicy przywiozłem 3 chłopaków nowych. Kiedyś jeździliśmy wcześniej, w ogóle taki był początek ośrodka, że to były tylko dzieci z ulicy, tak zwane dzieci ulicy. Ja pierwsze 15 lat na ulicy prawie byłem codziennie, czy to rano, czy w nocy. Bo wtedy te dzieci już są, wiadomo gdzie one są, tam gdzie śpią. W ciągu dnia one są rozproszone, bo pracują, myją samochody, żebrzą, zbierają butelki. No właśnie już Ci mówiłem, że mamy dzisiaj 97 chłopców, a mamy tylko 55 łóżek. My jesteśmy zawsze 100% ponad normę, po prostu nie ma miejsca, a ja wiem, gdy pojedziemy na ulicę, to zawsze przyjedziemy z jakimś dzieckiem. Tylko już nie ma tych dzieci fizycznie, gdzie układać. I tak połowa z dzieci śpi na podłogach. Mamy takie maty, jak w salach, w siłowniach, które rozkładamy na ziemi, żeby ich odizolować od betonu czy od kafelek. I połowa dzieci śpi na podłodze z tego względu, że nie mamy fizycznie miejsca. Potrzeby są większe niż nasze możliwości. No a dla tych dzieci to i tak lepiej tutaj spać nawet na tej ziemi niż... I tak, jeżeli dzieci tutaj przyjdą i uda im się dostać łóżko po jakimś czasie, to najczęściej jest to pierwszy raz, że mają swoje łóżko. Właśnie. Jest standardem w rodzinach, w biednych dzielnicach, że jeżeli jest łóżko czy materac, to on jest dla rodziców. A dzieci i wszyscy inni członkowie tego domostwa śpią normalnie na podłodze, na kocu czy na jakichś tych matach z trawy. A jak weryfikujecie to, że jakieś dziecko powinno tu trafić? Znaczy nie, bo jak jedziecie na przykład, mówiłeś, że wczoraj przywieźliście 3 dzieci z ulicy, no to skąd wiesz, że to dziecko na przykład nie jest tylko 1-2 noce tam, po prostu było, nie wiem, z domu się wyniosło, a wiesz, że ono tam już jest na przykład parę miesięcy i że mieszka na tej ulicy? To widać, mamy trochę doświadczenia, tak? Po 20 latach pracy na ulicy mamy doświadczenia. Głównym celem jest właśnie wyłowienie tych dzieci, które dopiero co przyszły na ulicę. Żeby je jak najszybciej z tego wyciągnąć, zanim one przyzwyczają się do życia na ulicy i zanim zaadoptują tą osobowość człowieka ulicy, bezdomnego czy narkomana, zanim się wciągną w narkotyki, zanim do wykorzystania dojdzie.
Bo wtedy tylko musimy, po poznaniu dziecka i rodziny, wtedy musimy starać się pomóc im, żeby sobie, nie wiem, rozwiązali problemy, które doprowadziły do ucieczki dziecka, a już nie musimy pomagać dziecku, bo nie stały się, nie było tych problemów, których na ulicy by doznało, nie? Czy uzależnienie od pieniędzy, od hazardu, od narkotyków i od seksu. I te dzieci chcą tu przychodzić? Na Czy to początku jest takie... tak. Jakbym otworzył samochód i kto chce przyjechać, to każdy chce przyjechać, Okej. tak? To jest kolejny Czy oni problem. Cię tu że znają trzeba... już po prostu też i... Tylko też wiedzą, musimy że- zweryfikować zawsze, na ile jest to chęć zmiany, zostawienia życia ulicy, a na ile jest to tylko chęć przyjechania, A, i odpoczęcia 2 dni, no. dostania nowych rzeczy i wtedy ucieczki z powrotem Tak. na ulicę. Że sobie pożyć chwilę wygodnie, wyśpi się Dokładnie, i wraca z bo powrotem. to też ma wtedy zły wpływ na dzieci, które są w programie, które starają się to życie ulicy zostawić za sobą. Nie możemy takich motylków, że tak powiem, które są tylko na chwilę przywozić za często, tak? No ale jest to zawsze na chybił trafił troszkę, Ile tych bo dzieci? dzieci mają ładne historie na ulicy. Jak ktoś pójdzie na ulicę, to oni wszyscy chcą pomocy. Werbalnie deklarują pomoc, każdy chce iść do szkoły, chce być wykształcony. No w rzeczywistości nie jest, bo ulica bardzo wciąga i dzieci tak naprawdę subiektywnie, one nie doznają cierpienia na ulicy. I gdy my patrzymy z zewnątrz, mówimy, no muszą cierpieć, skoro tak żyją. Dla nich subiektywnie to nie jest cierpienie, to jest po prostu ich egzystencja. Oni mają pieniądze, mają nieograniczoną wolność, mają dostęp do pewnych rzeczy, w tym do narkotyków, czy właśnie do współżycia seksualnego. I bardzo ciężko dziecku z tego zrezygnować. Im mniejsze dziecko, tym trudniej to dziecko wyciągnąć, bo im mniejsze dziecko, tym więcej pieniędzy to dziecko może w ciągu dnia zarobić. No tak, no. Bo Dziecku żebrzą na więcej dadzą światłach, ludzie, tak? no. A ludzie no taki malutki i oni wiedzą, No. wiedzą. Tutaj właśnie był jeden chłopak z tego, który przywiozł, mówi, o, jak jechaliśmy rano tutaj do ośrodka z ulicą, mówi, o, tutaj jest ten pan, który mnie bierze i ja dla niego żebrzę. Ja mówię, no i jak to wygląda? Mówi, no co użebrze, to daję jemu, a on mi daje 20 kłacia. Naprawdę? Czyli działają to takie mafie jakby dla dzieci, to, które biorą ich po prostu zbierają? Nieformalne tak, nieformalne działają. jak byłem, to na wiadomo, przykład- dorośli, bezdomni, No. no też oni wiedzą, że nie mogą dostać pieniędzy z żebrania, to wykorzystują tych młodszych chłopaków za ochronę, tak? No. Czy tam za troszkę jedzenia, albo za narkotyki za darmo. Właśnie dlatego w wielu przypadkach mówiłem właśnie ludziom, którzy mnie oglądają, moim widzom, to, że jak się widzi na przykład dziecko, nie wiem, w Afryce, w Indii albo gdziekolwiek, które idzie i żebra, to nie jest koniecznie dziecko, które naprawdę żebra, tylko rodzice go wyślą, mafia go wyśle i jak takie dziecko będzie przynosiło pieniądze, to dziecko nigdy do szkoły nie pójdzie, no bo gdzie, jak ono będzie workiem pieniędzy dla rodziców? Absolutnie nigdy No. nie wolno dawać No, ani cały pieniędzy, czas to ani powtarzam. jedzenia, ani No. rzeczy. O ile większość ludzi by zrozumiało, o dobrze, pieniędzy nie dajemy, bo dziecko nie wie, co z tym zrobić, ale dlaczego nie dawać jedzenia, dlaczego nie dawać rzeczy? No jeżeli dasz jedzenie, to pieniądze, które dziecko i tak jakoś tam dostanie, które wydałoby na jedzenie, przez to, że ty to jedzenie dałeś, on wyda na narkotyki. No On właśnie, nigdy nie wyda. Nikt się nie dorobił na ulicy, nikt nie miał dobrego życia, czy dobrego dorosłego życia po dorastaniu na ulicy, to zawsze kończy się tragedią. No właśnie. I ci ludzie, którzy dają pieniądze, oni widzą to dziecko w tym momencie, to są takie efemeryczne spotkania, tak? I dajemy, żeby tak naprawdę to jest taki self-soothing, bo ja się lepiej czuję, bo ja taki dobry byłem, ja pomogłem. Nic nie pomogłeś, ty jesteś przyczyną ostatecznie śmierci i destrukcji tego dziecka, bo ci ludzie nie są wezwani do kostnicy, żeby zidentyfikować takie ciało, nie muszą iść do rodziny, żeby powiedzieć, słuchajcie, wasz syn był przejechany przez samochód, myśmy go zidentyfikowali, trzeba pogrzeb zrobić. Ci ludzie, którzy dają tam nie są, to my jesteśmy, czy ludzie tacy jak my, którzy zajmujemy się zawodowo pracą z dziećmi ulicy. Nigdy nie wolno, my tutaj dosyć duże parcie mamy w Zambii, ja osobiście też na różnych spotkaniach, w ministerstwach różnych, z policją czy z opieką społeczną, żeby skryminalizować, bo teraz kryminalizujemy dzieci. Czyli widzimy dzieci na ulicy i policja robi łapanki i te dzieci gdzieś tam wywozi. Czyli karcimy dzieci za to, że są dziećmi. Jeżeli dziecko może zarobić 100-200 kłacza dziennie za nic, no to ono nie pójdzie na kompromis, ono będzie tam ciągle chodziło. Jasne, że tak. Musimy zacząć kryminalizować ludzi, którzy ułatwiają tym dzieciom, którzy dają pieniądze. I taki plan zaczynamy forsować, bo Zambia w ogóle
Ja odkopałem stary paragraf kodeksu karnego, to jest paragraf 178, punkt B i C, który kryminalizuje zachęcanie czy ułatwianie żebrania. Tylko wszyscy o tym zapomnieli. Chcemy jeszcze teraz dołożyć, zmienić to prawo, żeby policja miała właśnie władzę taką, że jeżeli widzi kierowcę, który daje 10 kłacia, że mogą do niego podejść i dać mu mandat 500 kłacia. Tak, za to, że... I wtedy ludzie przestaną dawać, bo ludzie nie używają, że tak powiem, logiki. Nie używają logiki, oni używają emocji albo wiary, bo to albo Buddha, albo Mahomet, albo Jezus powiedział, że trzeba dawać datki biednym. No to jest, jak ja nie mogę, z tym argumentem wiary nie wygrasz, tak? Albo jest właśnie taki self-serving, takie dla własnego dobrego samopoczucia, że ja pomogłem. Tak. A jeżeli mamy prawo, które jest egzekwowane, jest to nagłośnione, to od razu się skończy. Jeżeli nie będą dzieci miały dochodu na ulicy, to one nie będą na ulicy. Bo w krajach takich jak Zambii żadne dziecko nie musi być na ulicy. Ludzie też mówią, że rodzice wysyłają, że to bieda. Nieprawda. Po ponad 20 latach my wiemy, że nigdy nie spotkaliśmy rodziców, którzy wysłaliby dziecko na ulicę. Wręcz przeciwnie, wszyscy, jeżeli z tym dzieckiem przyjedziemy do domu, to są zdenerwowani, są zasmuceni, są depresji. No, zobacz, nawet wezmą do komórki, mamy jedzenie, mamy mąkę, mamy jajka, nie wiem dlaczego on ucieka na ulicę. Nie? Łatwe pieniądze dla dziecka. Łatwe pieniądze. Rodzice nie dadzą, to idzie wyżebra i już ma na wszystko. Dokładnie, tak to jest. Dobra, Jacek, pokaż teraz wszystko, co dookoła. Już jedną słyszę, w ogóle tak, żebyście wiedzieli, Home of Hope, czyli Dom Nadziei, tak się nazywa to miejsce. Misja Zambia. To jest taki, Mission Zambia to jest taka jedna z organizacji z Irlandii, która nas wspiera od wielu, wielu lat. Dobra, ty byłeś założycielem Home of Hope. To tutaj jest już, ile już lat? 27? 28 lat. Okej, i ty 20 lat już tutaj jesteś, tak? Ja jestem tutaj 20 lat w tym roku. Niesamowite. No. Także ja tego nie założyłem, ja to znalazłem. Ja byłem poproszony, byłem w Nairobi, mieszkałem rok, tam też pracowałem na ulicy, jako taki freelancer, czyli typowo na ulicy i byłem z jedną z lokalnych organizacji tak zrzeszony, że mogłem dzieci tam zabrać. I moi przełożeni, jestem misjonarzem, misjonarzem Afryki. Mój prowincjał przyjechał i poprosił, żebym przyjechał z powrotem do Zambii, żeby zająć się tym ośrodkiem. Która fundacja w Polsce z wami współpracuje, która wam pomaga? To jest fundacja w stronę Afryki i taki jest adres internetowy w stronę Afryki pisane razem. Czyli łatwo znaleźć. Oprócz tego, w stronę Afryki, jak ludzie jeszcze mogą tutaj wspierać to miejsce? Macie jakąś swoją stronę internetową? Macie jakąś swoją zbiórkę, zrzutkę? Mamy swoją stronę internetową, Home of Hope Lusaka, stlaurenshomeofhope.com. Będziesz mi musiał później to wysłać wszystko, że mógł sobie to dodać w opisie. I tam są różne linki i sposoby, w zależności w której części świata ktoś chce nas zasponsorować. Także polskie konto, które mamy, nie jesteśmy zarejestrowani w Polsce, czyli nie mamy osobowości prawnej w Polsce, bo to jest zbyt skomplikowane. Musiał być cały zespół ludzi, którzy się tym zajmują. Plus byście podatki za to płacili pewnie jeszcze? No dokładnie, jest to podkonto mojego osobistego konta, ale też można bezpośrednio na nasze konto Domu Nadziei w Lusace. Po prostu te złotówki będą przekonwertowane zaraz na kłacia. 100% trafia do dzieci. 100% trafia. Jestem w tej dobrej pozycji, że jako jedyny tutaj z pracowników ja nie pobieram i nigdy nie pobieram pensji. Bo jej nie potrzebuję, bo zgromadzenie się mną zajmuje. Super. Tak? Dobra, zobaczmy jak wyglądają pokoje może. Tak, no pokoje. Mamy 6 pokoi dla chłopców. To są pokoje chłopców, także na to trzeba wziąć poprawkę. No wiadomo. Tipiteko. Dzieciaki grają w piłkę. Tipiteko. Let's go. The first. Do pierwszego lepszego. Dzień dobry. Hello. Tingene. Tingene. Mapianga. Okej. It's not so bad. Nie tak źle. Czyli tak mówię, jak tutaj śpią chłopcy, no to śpią, śpią dwójkami na łóżkach, czy raczej pojedynczo? Nie, pojedynczo. Jeżeli jest na łóżku, to jest jedna osoba na jedno łóżko. Plus tu jeszcze rozkładają materace, tak? To są tematy. Tematy są, okej. żeby to odizolować. No jak na salkach treningowych takie maty. Tak jak na salkach, tak. Jest to dosyć wygodne. Musimy wiedzieć, że większość dzieci w domach śpi na podłodze. Nawet nie na matach, po prostu śpi na podłodze, bo nie ma łóżek, nie ma materaców. Jeżeli jest, to dla rodziców. A dzieci śpią. Żadne dziecko nie czuje się jakoś
zaniedbane, niewykorzystane. No, taki jest tutaj standard, tak powiem, zambijski życia. I oni tak normalnie żyją. Nie? A jak jest z higieną tutaj? Takie podstawowe rzeczy, jak macie kogoś, jakąś firmę lub ktokolwiek, kto się zajmuje tutaj na przykład, nie wiem, praniem tych rzeczy, sprzątaniem, O to, nie. czy to wszystko dzieci robią? O nie, ja nie prowadzę hotelu. No właśnie, ja prowadzę dom. Znaczy ja do tego dążę właśnie, że to wszystko dzieci się tym zajmują, wszystko. utrzymaniem Dzieci są, porządku. Swoje rzeczy muszą sobie sami prać. Z wyjątkiem najmłodszych chłopców, bo mamy 5-6-latków. No to takie I to dziecko się nie panie, dopierzą. są dwie panie, które pracują w kuchni i one 3 razy w tygodniu też piorą rzeczy tym najmniejszym. Okej. Każdy starszy chłopak po 8 roku życia musi sam robić, ma swój dzień wyznaczony, dostaje proszek, jest woda, musi to prać. Pokoje też są sprzątane, cały dom jest sprzątany. Gotowanie jest... Panie w kuchni są po to, żeby dzieci za dużo soli nie wsypały, Okej. ale to dzieci sypią One- sól, kroją Dobra. kapustę, mieszają tą mąkę. Czyli uczą się wszystkich takich podstawowych rzeczy, które przydadzą mi się później w przyszłości też tak naprawdę. Dokładnie, bo nie chcemy ich uczyć Że dostaną, uzależnienia, no dokładnie. że wszystko będzie dalej. Muszą sobie, jak nie ugotujecie, To nie zjecie. I to jest świetne Nie podejście. zjecie, jeżeli dom nie jest czysty, czyli przed każdym posiłkiem jest sprzątanie domu, bo musi być czysto. Sami nabrudzili, muszą sami posprzątać. No to już Tak. zwykła odpowiedzialność, tak? No i to jest właśnie świetne Nie. podejście, żeby tego dziecka nie uczyć, że dostanie wszystko Absolutnie tylko, i nie. będzie miało zrobione, tylko sam musi to zrobić i się uczyć tego. Aha. Daniel apika wokudia, ja będę mukudia. Daniel apika wokudia. Na imwe? Imwe simu pika? Simu pika. Daniel apianga paniumba? Imwe? Daniel wasza wowala janu akulu? Iseteka, znaczy my sami. tak. Wszystko my sami. No to skoro nie pomagać w ten sposób, no bo ja osobiście zawsze mówiłem ludziom u mnie, nie dawać żebrającym dzieciom, bo to jest najgorsze, co możemy zrobić, bo się przykładamy do złego. Tak. Jak inteligentnie pomagać? Jeżeli nie mieszkasz w danym kraju, to najlepiej nic nie robić. Uzna to dziecko, być miłym może. Znaczy- I grzecznie powiedzieć, nic nie dostanie. Nawet nie chodzi o to dziecko już. Jak ludzie powinni na przykład, nie wiem, weryfikować miejsce, które naprawdę pomaga dzieciom, które naprawdę robi dobrze dla tego dziecka, a nie, że jeszcze się przykłada do tego, że... Bo ktoś może powiedzieć, że skoro ludzie na przykład, nie wiem, wysyłają do Afryki, nie wiem, ubrania jakieś, gdzieś wysyłają na jakieś zbiórki albo coś i ktoś może powiedzieć, że biały wtedy sponsoruje Afrykę, a jak ludziom wytłumaczyć to, że taka pomoc jest naprawdę w wielu miejscach bezcenna tutaj? Oho, Bo to jak też się spotkałem z takim pytaniem. Po ostatnim filmie właśnie, jak byłem u sióstr tam, oni mówią, że dlaczego pomagam w Afryce, a nie pomagam na przykład w Polsce, bo w Polsce też ludzie potrzebują. Ludzie nie potrafią rozgraniczyć tego, jak wygląda pomoc, która jest tutaj bezcenna, a jak wygląda na przykład w Polsce. Także jak możemy ludziom mniej więcej przedstawić sytuację, która tu jest naprawdę musowa? No to jest trudne pytanie. Może zacznę od tego, że bieda ma różne poziomy. No. Bieda polska, bieda europejska. Ja to znam, bo Tak, jak byłem w wielu krajach. Ona subiektywnie jest biedą dla osoby, która nie może sobie pozwolić na drugi samochód na przykład i już czuje się biedny, tak? Czy na drugie wakacje czuje się biedny. Bieda w Afryce ma zupełnie inny poziom. To jest ostatni poziom piekła Dantego, tak? Tutaj na nic nie ma. Ja Też widziałem. w Europie, na przykład na czym się nasza praca, skąd my pieniądze bierzemy? To nie jest łatwo utrzymać dom na ponad 100 dzieci i to w ciągu roku to będzie 250 ponad dzieci i rodzin, bo to nie tylko z dziećmi. My pracujemy ściśle z rodzinami, jeździmy, szukamy tych rodzin, nawiązujemy kontakt, pomagamy rodzicom zrozumieć dziecko. I z tym w końcu to dziecko wraca. My nie trzymamy tych dzieci Czyli jeszcze na pracujecie zawsze. raczej nad kontaktem między rodzicem a Tak, to jest dziećmi, naszym tak? celem. My Okej. robimy ponad około 50 000 kilometrów rocznie, tylko Okej. jeżdżąc i szukając rodzin i potem na wizyty, na wakacje, żeby to dziecko w końcu mogło do rodziny powrócić jak najszybciej, No. bezpiecznie. Niestety rządy afrykańskie, no i to jest problem, bo powinien być budżet na taką pracę, jak nasza praca, bo to nie są europejskie dzieci, to są zambijskie dzieci i rządy afrykańskie powinny wiedzieć, tak, żeby był system opieki czy pracy społecznej taki jak jest w Europie. Nie ma. Nie ma takiego czegoś. No nie ma i zbyt szybko nie będzie. Oni nie widzą problemu, mi się wydaje, po prostu. No bo oni nie do widzą kieszeni problemu. wszystko swoje. Także troszkę te rządy były popsute przez organizacje międzynarodowe, które ciągle ładują pieniądze. Ale mamy ten problem. Zanim znajdziemy rozwiązanie, w międzyczasie są dzieci, które naprawdę cierpią, których jedyną winą jest to, że urodziły się tutaj.
I po prostu nie ma skąd wziąć pieniędzy. To mówimy o biedzie takiej, gdzie nie stać rodziców na ołówek. Tak? Czy dziecko nie idzie do szkoły, bo rodzice nie mogą kupić butów. Z tym, że bieda znowuż nie jest głównym powodem, dla którego dzieci są w ośrodkach czy w sierocińcach. Bieda nie jest. Dysfunkcjonalne rodziny, rodzice, którzy byli zbyt młodzi, gdy im się to pierwsze dziecko urodziło, którzy są niewydolni rodzicielsko, te relacje poniszczone, choroba alkoholowa jednego czy drugiego rodzica, to są głównie powody, dla którego dzieci uciekają z domu. Później, dlaczego one zostają na ulicy, nawet jak nie muszą, to jest po to, no bo dajemy pieniądze. Bo pieniądze, no właśnie. I to dziecko nagle odkrywa świat możliwości, które pieniądze dają. Parę razy wyciągnie rękę, uzbiera sobie na cały dzień, nie wiem, dobrego jedzenia, narkotyki, alkohol, wszystko, no i... Słuchajcie, dlaczego pomagać? No dlatego, że możemy. Tak. Dlatego, że możemy. Z mojego doświadczenia jest bogaci ludzie, którzy nigdy nie doznali niedoboru, nie pomagają. Przez ponad 2 dekady ja widzę, że najwięcej pomocy otrzymujemy od ludzi, którzy sami doznali albo wręcz doznają niedoboru. Pamiętam, szoku dostałem. Byłem 2 lata temu zaproszony przez jeden uniwersytet w Stanach, w Filadelfii, na serię wykładów. I później też pojechałem odwiedzić moich znajomych w Bostonie. Rodzina amerykańska, która tutaj kiedyś w Zambii mieszkała, i oni zaprzyjaźniliśmy się i zaczęli nam pomagać. I dosyć dużo nam pomagają. I ja pojechałem ich odwiedzić na ich zaproszenie i doznałem szoku, bo miałem też właśnie amerykańskie wyobrażenie, tak? Że oni z swojego nadmiaru się dzielą. No, a to nie, inaczej. I to było na przełomie października i listopada. Pierwszy śnieg spadł. Ja nigdy tak w życiu nie zmarzłem jak u nich w domu, bo ich nie stać na włączenie ogrzewania. Mieszkają w drewnianym amerykańskim domku jednopiętrowym. Oni oszczędzali na ogrzewaniu, a wysyłali nam, organizowali pieniądze i nam wysyłali, żebyśmy my mogli tutaj jakoś też przeżyć. Biedni ludzie się dzielą, ludzie, którzy doznali niedoboru, niedostatku, dzielą się, bo mogą. Tak. Oczywiście, jeżeli zamiast, ja to chętnie powiem, jeżeli masz sąsiadkę w podeszłym wieku, którą nie stać na drzewo czy na węgiel, czy nie ma siły, żeby pójść sobie po zakupy, i myślisz, czy wysłać pieniądze do domu nadziei, nie. Najpierw pomóż swojej sąsiadce. Oczywiście, tak. Ja bym nigdy nie chciał kosztem jakiejkolwiek osoby w potrzebie w Polsce, żeby tutaj nam pomagano. Prawdą jest taka, że jakoś przetrwaliśmy te wszystkie lata. Aż 20. No tutaj ośrodek istnieje 28 lat. My zaczęliśmy od 3 kontenerów. Takie kontenery statkowe, jeszcze 2 z nich mamy, one były dziury wycięte z boku, to były okna i tam wychowawcy mieszkali razem z dziećmi. My rozumiemy też niedostatek. Ludzie w Afryce potrafią żyć w niedostatku. Oni naprawdę Przyzwyczaili się już po prostu. Tak? Cuda robią, tak? Cuda robią. Tu prawie każdy jest wegetarianinem. My mamy mięso może 4 razy w roku. To mamy na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, na Dzień Niepodległości i jeszcze jak jacyś goście w ciągu roku przyjadą, mamy mięso. A tak to jemy kapustę, pomidory. Albo tę mąkę po prostu z wodą mieloną i to jest normalnie. Spróbuj tego nie zrobić. Z tym, że to też trzeba kupić, a my nie mamy innych dochodów. I troszkę mnie zawsze to boli. I to może być kontrowersyjne, ale też ostatnio się właśnie z jakimiś tam znajomymi o tym nie wykluczałem, ale mieliśmy taką dyskusję, że to dziecko afrykańskie nie zasługuje na pomoc tylko dlatego, że jest dziecko. Ono zawsze musi mieć coś dodatkowego. To musi być albo dziecko ulicy, albo ofiara AIDS, albo sierota, albo... zawsze musi być. Dlatego, że jest samo dziecko, jakoś to w naszych europejskich głowach, że jakoś, nie wiem, takie programy, gdzie na przykład sponsorzy, organizacje wymagają, że nam często mówią, dlaczego nie macie farmy, bo dzieci by pracowały na farmie i wtedy z tej farmy się utrzymujecie. Spróbuj coś takiego zaproponować w Europie, tak? Że dzieci w sierocińcu czy w ośrodku muszą pracować na farmie, żeby sobie kapustę wyhodować. Bez sensu. Ale wydaje nam się, że afrykańskie dziecko to normalnie, że ono musi, nieważne jak młode, to ono musi pracować. Nie. Chodzi o to, żeby im przywrócić dzieciństwo. Tak. W tej nadziei, że jeżeli będą mieli dobre dzieciństwo w obecności dorosłych, którzy się nimi zajmują, którzy się troszczą, że to dziecko może być dzieckiem,
to jak dorosną, to będą takimi dorosłymi. Tak. I wtedy możemy przerwać ten łańcuch. No ale to dziecko też potrzebuje po prostu mieć kogoś takiego, kto się nim opiekuje, bo ono czuje to, że komuś zależy i wtedy inaczej Jak też. każdy. No, No bo tak, tak- no wiadomo, że tak. My troszkę myślimy, że kolor skóry zmienia, że tak powiem, kompozycję osobowości, czy jakiś nasz skład psychofizyczny. Jest dokładnie tak samo. Te dzieci mają te same potrzeby jasne, że emocjonalne. tak. One mają te same marzenia. W ogóle teraz w erze YouTube'a i TikToku i Facebooku. No. Oni widzą teraz, jak ludzie żyją gdzie indziej. Też chcieliby tak żyć. Tak. Ja wczoraj dostałem właśnie też taki komentarz, dlaczego dzieci w Afryce, nie dzieci w Polsce. Ja mówię, ale co to jest za różnica między dzieckiem w Polsce a w Afryce? Dziecko to dziecko. Nieważne skąd to dziecko jest. dokładnie. To jest dalej dziecko. Give them Valen Sapat. Thank you for picture, Ja guys. see I'm a picture. Ja, Oni chcą wyglądać jak najlepiej mogą. Tak. Także, Co tutaj się buduje teraz? tutaj się nie buduje, tu mieliśmy stare prysznice i łazienki. czyli po prostu je remontujecie. Czyli remontujemy. Udało się zdobyć pieniądze. Organizacja z Holandii zasponsorowała, bo jeszcze mieliśmy dach eternitowy. Czyli zdjęliśmy eternit, będzie podwyższone nowe łazienki. W międzyczasie mamy dwa takie wychodki. Okej. W międzyczasie na czas remontu No właśnie. używamy A- zapasowych toalet. Na 96 chłopaków, ile łazienek, ile toalet to macie? Wyrabiają to po Już prostu... po remoncie jak to będzie? No, bo czyli teraz powiedzieli, że będziemy mają mieć- dwa zastępcze. Będziemy mieć 9 prysznicy, 9 prysznicy, okej. 6 toalet, 3 pisuary. A jak z wodą tutaj jest w ogóle? Jest cały wodą czas woda, mamy- nie ma problemu? My nie mamy problemu, mamy swoją Okej, wodę, mamy no to głęboką okej. studnię, mamy swoją wodę, niemalże mineralną. Wy musieliście też kopać tą studnię? Tak. Czy już było? Musieliście nie, kopać, okej. musieliśmy wiercić. Tak. Ile kosztuje mniej więcej wykopanie studni w Zambii? Oj, nie chcę będę- strzelać, nie pamiętam, bo my już to mamy z Okej. 6 lat. A, chyba, czyli już także macie dość trochę, to Już spoko. dosyć długo mamy, tak. Używaliśmy z parafii, ale szkoła się rozrosła, myśmy to już tam nie wystarczało, musieliśmy mieć swoją. Okej. To jest to właśnie, że tu trzeba mieć swoją wodę, trzeba mieć swoje szambo, tutaj nie ma odbieru Prąd. ścieków, trzeba Prąd. mieć swój prąd, bo nie ma państwowego. Trzeba mieć swój system, że tak powiem, utylizacji śmieci w kraju, gdzie nie ma ani Gdzie nie jednej ma tego. firmy, która odbiera, tak? Znaczy właśnie. są firmy i kiedyś opłacaliśmy, ale oni po prostu nie przyjeżdżali. No. Także wszystko trzeba od początku do końca, wszystko jest na nas, nie? Co tutaj dalej mamy jeszcze? Tu są Tutaj, tak samo, tu pokoje, no to nie pokoje. będziemy Mamy wchodzić do 6 pokoi, każdego. Nie będziemy, bo Tak. to jest wszystko to samo. W 6 takich pokojach żyje 96 dzieci. Dzisiaj 97. Z 97. tym, że dostajemy nowego chłopca ze szpitala, będzie 98. No, opowiadałeś właśnie o tym strasznej rzeczy. Co się I stało, ale to będąc nawet... piątkiem, tradycyjnie piątek jest tym dniem, gdzie najwięcej nowych dzieci otrzymujemy, bo to są dzieci, które gdzieś uciekły, czy się zgubiły. One przez kilka dni będą trzymane na posterunku policji, Okej. ale jak się weekend zbliża, No. to później to idzie do opieki społecznej i wtedy nam dzwonią, piątek po południu. O, mamy jeszcze jedno dziecko. Czy masz miejsce? No nie mam miejsca, no ale, ale przyjmij. No tak. I to tak, gdzie może się najeść 100 i 105 się też naje. Okej. Tak? Także spokojnie. Tutaj? Co mamy tutaj dalej? Idziemy dalej. Tu jest, bo też remontujemy oprócz łazienek, remontujemy pokój dla najmłodszych chłopców. A, no widać, łóżka stoją, Łóżka ale stoją bez dachu bez jeszcze. dachu. Czyli najmniejsi chłopcy na ten miesiąc przenieśli się do naszej sali telewizyjnej. Okej. To jest sala telewizyjna i oni na noc wtedy rozkładają swoje... Są rzeczy przygotowane do prania. A to słychać masz Ale szkołę, takie- co? Dokładnie. I bo znowuż klasa, teraz gdzie trzymamy materiały, bojlery mamy słoneczne na wodę i te wszystkie rury były ściągnięte, tam trzymamy. I dzieci uczą się w stołówce. Możemy wejść do stołówki. Wejdźmy, zobaczymy. Oni chyba troszkę ciszej będą się zachowywać, jak wejdziemy do O, bocznym wejściem. A to przez okno możemy nawet tak. Okno. Wystarczy. To jest nasza stołówka, ale na czasy remontu zamieniła się w klasie. Jest pani Sandra ze swoją córeczką, tam jest córeczka. Która tyle samo zna literek jak nasze dzieci. To jest grupa najmłodszych dzieci. Okej, a jaki podział na klasy macie? Macie normalnie 8 różnych klas, czy macie... Nie, są grupy wiekowe. To jest Wiekowe, tylko szkoła bardziej. taka w międzyczasie dla nowych dzieci. Okej, czyli że po prostu... Tak, bo tylko się dzieci, uczy. które nie mogą wrócić w miarę szybko do rodziny, pójdą do szkoły państwowej. Tak. Na początku, jeszcze kilka lat temu, gdy robił 10 lat temu, gdy, że tak powiem, nowe dziecko przychodzi i od razu do szkoły je dawaliśmy,
przyniosło nam to dużo problemów, że rodzice dzieci zaczęli nas postrzegać jako darmową szkołę z internatem. No i wtedy już nie potrzebowały dziecka z Wtedy powrotem. nawet się przeprowadzali, Tak. zmieniali numery telefonów i wtedy to było problem. Także teraz mamy swoją nauczycielkę, klasę i dopóki to dziecko nie może wrócić do domu, czy może wrócić, myślimy, że w miarę szybko wróci, uczy się tutaj. W jakim języku się uczą dzieci? E, Czy to jest Małe dzieci właśnie... uczą się w Ciniandzia, to jest nasz tutaj lokalny język. Ale angielskiego się też uczą? Starsze dzieci w angielskim, Okej, tak. dobra. Tak, uczą się alfabetu angielskiego. Tu może przyjdziemy, tu jest kuchnia. Ile takich garnków trzeba ugotować dla setki dzieci prawie? Nie, to jest jeden garnek na herbatę. Aha, to jest tylko I herbata? trochę większy garnek, tam później zobaczysz, jest na tą nęsilę, na tą papkę z mąki kukurydzianej, którą codziennie jemy. Tu jest taki pokój, gdzie fizycznie chłopcy, to są te półki, bo to trzeba... Dzieci sobie sami nie nakładają, czyli jest zespół, który to nakłada i potem stąd jest to przenoszone na... Okej. Jeżeli chcemy mieć mniej migrantów w Europie, No. to musimy tutaj w system społeczny inwestować. To jest kolejna rzecz, którą ostatnio właśnie podważyłem. Ktoś mi mówi, po co wysyłać na edukację dla dzieci w Afryce? A ja mówię właśnie po to, że jak to dziecko jest wyedukowane, to dziecko tutaj później znajdzie pracę, to dziecko później będzie tworzyło swój kraj, Dokładnie. a nie, że pierwsze co, on pomyśli o tym, żeby jechać do Europy, bo za darmo dostanie. Oczywiście, I ja że tak. to cały czas powtarzam, że edukacja jest najważniejsza, żeby te dzieci miały naprawdę na tą edukację, bo to dziecko wtedy po prostu inaczej podejdzie. Bo kto wyjeżdża tak naprawdę? Wiadomo, te całe pontony tych ludzi, to większość to są po prostu faceci w wieku Bezrobotni, między młodzi faceci, 20-30 lat, którzy tutaj nic nie mieli i nic by nie mieli totalnie, Tak. bo są niewyedukowani i oni Wiedzą, wiedzą, to że nic nie trzyma. nic nie trzyma. Pojadą do Europy i tak dostaną za darmo. No. I to tyle, że oni w życiu tyle nie mieli, tak? Właśnie. Za nic, za to, że siedzą. Dlatego tak ważna Zakwaterowanie jest w edukacja. hotelu, prawda? Tak. I darmowa gotówka No. za to, że jesteś człowiekiem. No właśnie. To jest zupełnie bez sensu. Europa poszła w złą stronę. Bardzo zło. I inwestować. Zamiast tylko grabić te złoża naturalne za najniższą cenę możliwą, dlaczego Zambia wydobywa miedź? Jest potentatem w skali światowej. Nie ma czytałem o ani... tym. Jest chyba jedna fabryka, która miedź na kable przerabia. Tak? My sprzedajemy rudę. No. Jeżeli chcecie naprawdę pomóc, dlaczego tutaj nie stworzyć Afryki, wykształcić ludzi? My mamy problem, że nie możemy znaleźć dla chłopaków takich 15-16-letnich szkoły zawodowej. Tu nie ma szkół zawodowych. Nie ma. Po prostu nie ma szkół, No, gdzie by nauczył się zawodu. gdzie by się tylko- nauczył zawodu. No. No i co on ma robić? Tylko trzeba jeszcze wcześniej wrócić. To by musiało się zacząć we wczesnym dzieciństwie. To już nawet w okresie ciąży, że wtedy już powinny być pewne interwencje takie. Bo dla wielu to jest Zambijczyków na przykład, ja widzę, problemem nie zawsze jest tylko znalezienie pracy. Problemem jest utrzymanie pracy. Tak. Bo my uczymy pracy przez to, że mamy pewne te takie zdolności typowo ludzkie, poczucie obowiązkowości, punktualności, takiej dumy z pracy wykonanej. Myśmy to wynieśli od naszych rodziców z przedszkola jeszcze, tak? Z naszych rodzin, bo nasi rodzice tacy byli. Tutaj ta interwencja już gdzieś na tym niskim, bardzo wczesnorozwojowym poziomie powinna być, ale jest to do zrobienia. To jest do zrobienia. Trzeba edukować. I dokładnie. I wspieranie małych takich organizacji, nie dużych, bo te wszystkie UNICEF-y i Children in Need, tam to wszystko idzie na jakieś tam szkolenia, na publikacje, na badania i na samochody. No niestety, no taka jest prawda. Ja byłem w Sudanie Południowym. Pierwsze co ląduje, wielki samolot właśnie z UNICEF-u. Samochody to po prostu co trzeci to przejeżdżał z znakiem UNICEF. I pytam się chłopaka na miejscu, mówię, oni wam naprawdę pomagają? Mówi, co? Gdzie? Oni tu przyjechali sobie ładne zdjęcia porobić, że są i że pomagają i zbierają, a nic do ludzi nie trafia. Nic. Ja pracuję już długo, nie będę mówił ile razy znowu, ale ja nie znam nikogo, kto by znał kogoś, kto otrzymał pomoc przez te duże organizacje. Po prostu to się nie zdarza. To wszystko idzie na wsparcie rządu, strukturalne rozwiązanie, no ale one też nie działają. Jasne, pomagają nam na przykład w tym sposób, gdzie my współpracujemy z UNICEF-em na przykład, że UNICEF sponsoruje reformę legislacji. Okay. Tak? Także mamy pewne prawa i mamy narzędzia, że możemy na przykład ludzi, którzy znęcają się nad dziećmi, zaniedbują, że teraz mamy legalne dokumenty i narzędzia, że możemy tych ludzi zdyscyplinować czy pociągnąć do odpowiedzialności, czego nie było.
to, że na przykład teraz wszystkie ośrodki, które zajmują się dziećmi, rezydencyjne ośrodki, tak jak nasz Sierocińce czy inne, że mamy pewne reguły, które nie są prośbą, jakimś tam, nie wiem, snem, że tak ładnie by było. One są już po prostu prawem i wymagamy. Muszę im powiedzieć na 10 Żeby minut, żeby nie pukali. Tak, mamy remont. Bo jest, ja wiem, ale trochę za głośne. Myślę, na początku było ok, ale teraz jest trochę za głośno. Własną elektrownię mamy. No bo jakbyście mieli polegać na tej tutaj- państwowej, to byście nie mieli w ogóle prądu. W tym dzisiaj był prąd tylko od 5 do 6 rano, 7 godziny. Chociaż oficjalnie ma być 3 godziny, a był godzinę. Także no też musieliśmy zainwestować z pomocą dobrodziejów. I to wszystko solary, do solarów wszystko. To są wszystko solary i to nam na razie wystarcza. Dzisiaj w sumie była pierwsza noc, że baterie nam się skończyły. Od roku. Ale to ze względu na to, że wczoraj cały dzień padało i nie było Wczoraj słońca? cały dzień padało i było bardzo ciemno, były niskie chmury i po prostu się baterie nie naładowały. A czy jak jest tak jak dzisiaj, tak jasno, ale nie ma tego słońca, one też się ładują? Tak, one się teraz Ładują też się. ładują, także to spokojnie. Ja zawsze mam podgląd. Dzieci alfabet się Teraz się ładują na 4,5 kW. Się ładują, czyli mamy baterie, już są 30% pełne. Chciałbym zobaczyć kuchnię? Tak, to jest nasza kuchnia, to jest nasz jeden z piesków. O, jest Mieliśmy piesek. dwa, został jeden, Leo. Labrador. idź, wiesz. Bardzo Idź, miły wiesz. dla dzieci z autyzmem. Leo. O, Dini. Aha, tak pezani pan bułaga. Tam się pranie suszy. Tak, Tutaj pezani pan buła. No pranie się suszy. Widzisz, mamy malutką przestrzeń, że każdy centymetr kwadratowy jest wykorzystany nawet zadaszenia są, komórki. No i gotowane jest po prostu na Gotowane jest na ogniu. węglu nie ma gazu, nie ma nic, Oj, nie ma. naprawdę. Znaczy, No. gaz mógłby, ale przez to, że dzieci muszą gotować, także nie chcemy mieć wyposażenia, którego te dzieci nie mają w domu. Tak. Że Bo nie nikt nie ma przyzwyczaja do gazu w luksusu. domu, bo bogaci ludzie mają gaz czy prąd w domu. Poza tym ze względów bezpieczeństwa. Mieliśmy kiedyś kuchenkę gazową, ja nigdy nie mogłem spać, bo się bałem, że jest niewyłączona czy za duża. Dodatkowy Jest na problem węglu, głowy. jest to też najtańsze. Nie najbardziej ekologiczne, ale tak Zambia przeżywa, że to jest... mamy dwa specjalnie zrobione palenisko przez jednego tutaj inżyniera lokalnego, że bardzo mało tego węgla używamy, a dobrze Czyli- się gotuje. I tam jest myjka, słychać chłopców Czyli myją tutaj jak talerze. 3 razy dziennie dajecie posiłek dzieciom, czyli to cały czas pracuje. Od rana do wieczora. Od 6 rano do 21 na okrągło. I ta pani wszystko, znaczy pomaga tutaj, bo to dzieci tak, ta pomagają pani oczywiście. nadzoruje, No, tam pani nadzoruje. słychać dzieci, którzy Chodźmy zobaczyć, myją no. talerze. O, i kotka macie. O, kotków to mamy dużo. Kotek. Kotków to mamy dużo. Ps, ps, ps. No chodź tu, Wow, żebym go nie nadepnął przypadkiem. chodź tu mały. O, tu Tutaj dzieci chłopcy myją. Haj! myją talerze. Jak mówiłem, to nie jest hotel, tu wszystko trzeba zrobić Trzeba w domu. zrobić, tak. tak. Jak w każdym domu. Dobra. Ups. Dobra, przejdźmy do tematu najważniejszego. Czym się tutaj dokładnie zajmujesz? Jak ludzie na przykład wysyłają pieniądze, w co są inwestowane te pieniądze? Wytłumaczmy ludziom po prostu, jak oni będą chcieli wesprzeć miejsce, które tutaj zbudowałeś i wygląda naprawdę, no robisz dobrą robotę. No, tak jak Ci mówię, dostałem potwierdzenia od paru osób, że naprawdę dobrą robotę robisz. To powiedz, co dokładnie? Co dokładnie i na co są pieniądze, które ludzie tutaj wysyłają na przykład na pomoc? Lub z tej fundacji, która też z Tobą współpracuje. Tak w skrócie. Tak W skrócie, ja mam 5 problem minut. nie do wykonania w mojej wersji 5 minut. Te prowadzę ośrodek, w Polsce by to się nazywało ośrodek resocjalizacji. Nie jesteśmy sierocińcem, chociaż tak widniejemy na Google i dużo ludzi trafia do nas przez to, że poszukali sierocińca. My nie jesteśmy sierocińcem. Jesteśmy ośrodkiem resocjalizacyjnym dla dzieci, dla chłopców. Bo Dzieci to jest- ulicy, tak? Tak się zaczęło, Okej. że pierwsi klienci nasi przez pierwsze 10 lat byli tylko z ulicy. Myśmy dużo na ulicy pracowali. Wychowankowie, nie klienci. Klienci Aha, klienci to to źle po brzmi. angielsku Po Wychowankowie. angielsku jest client. Tak, tak, tak. Dużo- Wychowankowie. Ja rzadko tu po polsku mówię. Tak, dlatego wychowankowie. Większość pochodziła z ulicy. Czyli tak było 90%
dzieci, które miały doświadczenia życia na ulicy, tutaj było naszymi wychowankami. I później było to 10% dzieci, które trafiały do nas, że tak powiem, przez opiekę społeczną, które były odebrane Czyli z patologicznych rodzin. Z patologicznych rodzin, Okay. czyli ofiary wykorzystania, zaniedbania, znęcania się, Tak. czy też świadkowie w sprawach kryminalnych, na przykład dzieci, które uciekały z domów z różnych powodów, ale nigdy nie skończyły na ulicy. Teraz się to zmieniło i większość dzieci dostajemy tak z polecenia. To jesteśmy tak trochę ofiarami swojej własnej dobrej pracy. My jesteśmy dosyć mamy tak dobrą opinię, że pracę dobrze wykonujemy. Jako Polak zajęło mi to kilka lat, żeby mówić pozytywnie o swoich sukcesach, bo Polacy z reguły mówią, nie, ja to wiesz, tam nic nie robię, tak się udało. Nie, my robimy dobrą pracę, mamy na to dokumenty, że wykonujemy dobrą pracę. Jesteśmy polecani też przez ministerstwo, na przykład dla innych organizacji, które przychodzą i których uczymy, jak ta praca ma wyglądać i dlaczego. No to jest naszym głównym zadaniem jest nie odebranie dziecka rodzinie, tylko przywrócenie tego dziecka rodzinie. Pozwolenie też rodzinie, żeby była rodziną. Jeżeli pójdziemy do korzeni powodów, dla którego to dziecko było odebrane czy uciekło, to tak naprawdę w większości przypadków są to małe rzeczy, które z odpowiednią interwencją można skorygować i to dziecko może do rodziny spokojnie wrócić w przeciągu roku. Tak? Okay. Są też przypadki, gdy po poznaniu rodziny, po analizie sytuacji wiemy, że takie dziecko zostanie z nami do czasu, aż się nie usamodzielni. Właśnie ile lat dzieci mogą tu nawet spędzić w tym ośrodku? Tak długo jak trzeba i tylko tak długo jak trzeba. Dla niektórych dzieci będzie to miesiąc, nieraz nawet tylko kilka dni. W przypadku dziecka autystycznego, które się zgubiło na przykład i tutaj trafia, potem widzimy, że rodzina szukała i są dobrze i ma lekarstwa i tak dalej. I to dziecko szybko wraca. Niektóre dzieci kilka miesięcy. Są dzieci, które spędzają z nami 6, 7, 10 lat. Czyli aż dojdą do czasu dorosłości, pokończą szkoły i my wtedy mamy program specjalny, który pozwalamy im, że tak powiem, asystujemy w tym przejściu z życia w ośrodku do życia niezależnego. Macie tu szkołę? Mamy szkołę zaraz po sąsiedzku, też Świętego Wawrzyńca, St. Lawrence School. Kiedyś to była jedna instytucja, teraz jesteśmy podzieleni, bo szkoła jest otwarta dla wszystkich dzieci z sąsiedztwa. To jest szkoła ponad 1500 chyba dzieci mają teraz w szkole, od klasy 1 do klasy 9. Płacicie za edukację? Czy to jest darmowa edukacja? Bo ja słyszałem, że ta darmowa edukacja tutaj jest na bardzo niskim poziomie, a jeśli się coś zapłaci, to już jest lepsza ta edukacja. Nawet darmowe, nigdy nie było darmowej edukacji. Są zawsze czyli zawsze i tak. Darmowa polega na tym, że teraz nie wolno mieć tak zwanego czesnego, ale za to są projekty, czy komitet rodzicielski, który znacznie podniesiono. I tak summa summarum, dla nas taniej było, gdy ta szkoła była płatna. Bo gdy jest darmowa, to trochę... To i tak nie jest płatna. To i tak jest płatna i nas to więcej... Nie, są opłaty, jako że jest to nasza szkoła, że tak powiem, rodzinna, to my niewielkie opłaty. To jest z rzędu 250 kłacza przez rok na jedno dziecko. Dla dzieci starszych to jest troszkę. Najdroższe są buty, mundurki. Turnistry, to wszystko, to trochę pomaga, ale spokojnie, też mamy dzieci, które są w szkołach z internatem, mamy młodzieńców, którzy skończyli szkoły, a są w college'ach czy na uniwersytetach, mamy 5 teraz takich, 3 kolejnych w styczniu zacznie znowuż. Jest możliwość, my naprawdę widzimy transformację, gdzie ja mam, to jest dobra rzecz bycia długo w jednym miejscu. Że mam znacznie większy ogląd. Ja znam chłopców, ja ich znałem jako chłopców, 8, 9, 10-latków, a teraz studiują. No i to, tak jeszcze jeszcze mamy biuro nasze, administrację. Ale to tak bardziej chciałem właśnie, żebyśmy to pokazali, jak to tutaj działa. Kilka jest pokoi dla wychowawców, bo wychowawcy oczywiście też tutaj muszą mieszkać. Mamy 5 wychowawców i 3 z nich zawsze jest na dyżurze. Pracują w systemie 48-24, czyli 48 godzin w pracy, 24 godziny wolnego się zmieniają. Też po to, żeby ta relacja, czy ta obecność dorosłego nie była tak poszatkowana dla dzieci, żeby dzieci mogły nawiązać kontakt z dorosłą osobą, bo to jest takie nasze narzędzie terapeutyczne, ta relacja. Tu jeszcze mamy biuro nasze.
To jest wejście. Chłopcy przyszli na przerwę śniadaniową. O której mają śniadanie? O, jak ich nauczyciele, A. w pół do 10, czyli tak... Czyli tam jest, no tak, no dzieci Możemy wychodzą. To, zrobić jest, 6 kawałek. to możemy kawałek się zobaczyć Tak, jeszcze. możemy się przejść. To jest szkoła, pod tym samym też katolicka szkoła. St. Lawrence Basic School. 1500 uczniów. O. E, I to wszystko jest tylko tutaj z tej dzielnicy, co jesteśmy na niej teraz? Tylko sąsiedztwo. To, co Zambia ma w dostatku, to są dzieci. Połowa Zambijczyków to są dzieci poniżej 18 roku życia. No ja właśnie Czyli słyszałem w ogóle, mamy że... 9 milionów dzieci Tak. w 18-milionowym kraju. Ja słyszałem właśnie, że większość w ogóle społeczeństwa, jakieś 60 czy 70%, to i tak jest młode społeczeństwo tak do 25 roku życia. Że to jest tak młode społeczeństwo, Bardzo że... młode. To też daje, możemy tutaj przejść, Tak. to też daje właśnie takie problemy ekonomiczne, bo nie ma kto pracować. No. A te dzieci Żeby trzeba te dzieci utrzymać, no. tak? Taka duża ilość młodzieży, dzieci, nie ma wystarczającej ilości szkół. Tutaj jest normalne, że w klasie jest, tutaj mają limit w naszej szkole do 60 dzieci w klasie. To są szkoły, gdzie masz po 80-90 dzieci w jednej Jak klasie. te na panie nauczycielki dają radę? No właśnie, nie dają rady. No tak? właśnie. Ta edukacja jest taka, olej Boga, bo się fizycznie nie da tego zrobić. Czyli ta szkoła to już nie jest, sobie ona nie należy jakby do was, do ośrodka, tylko Nie, wy no, jesteście przy ośrodku. Na początku, 15 lat temu jeszcze też byłem tu dyrektorem Okej. tej szkoły, bo wtedy była tak zwana community school, społeczna i wtedy ja tutaj mieszkałem, ale później sprowadziliśmy siostry i teraz siostry się tym zajmują, a Ministerstwo Edukacji wzięło to pod patronat, także Ministerstwo Edukacji zatrudnia nauczycieli i płaci za wypłaty. Dobra, a to są siostry Zambijki, czy też siostry, które przyjechały na Nie, to misję? są Zambijki. A Zambijki, To są okej. Zambijki. My tutaj dosyć tak lubimy lokalny staffing, bo to są zambijskie dzieci. Tak? Czy jest tak, że te dzieci mają większy szacunek taki bardziej do lokalnych nauczycielek, czy bardziej do jak przyjedzie jakaś... Także są grzeczniejsze, czy to nie ma różnicy? Nie ma różnicy. Nie ma, chyba. co? Ja myślę, że mniej grzeczne by były z białą osobą, Okej. bo wtedy jest inna relacja, Można że sobie to pozwolić na obcy, więcej. No, można sobie na więcej No właśnie. pozwolić. A z lokalnymi oni wiedzą, że lokalni wie, jak się powinni zachowywać, tak? I had this support from Centurions Home of Hope, because if it wasn't the support of Home of Hope, maybe this time I would be maybe a thief, or maybe I don't know, maybe people who do something bad in the street. But I thank God I've been helped through Centurions Home of Hope. It's not easy, or maybe something which is easy, to be homeless or vulnerable. It's hard, but we always receive the value of life, the value and the importance of being educated. They always give us that knowledge. That's why I'm able even to speak quite English, proper English, because of the same help we receive. If there wasn't for you to help, there will be no Home of Hope. Home of Hope without donors, it's nothing. There's no Home of Hope without sponsors. It's nothing. But because of the sponsors, that's why Home of Hope, it is still standing like Home of Hope, because of you and the things which you put in. That's why Home of Hope is still there. Okej, jestem na lotnisku, jadę już. Dziękuję bardzo. Znaczy lecę, nie jadę. Lecę dalej do Malawi, a Was serdecznie zapraszam sprawdzić linki, które zostawię na dole. Zobaczcie, co fajnego robi Jacek. Mogliście zresztą usłyszeć, ale możecie też sobie sprawdzić na internecie. Zachęcam bardzo do wsparcia, bo to naprawdę świetna inicjatywa i warto pomagać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wizytę. I zapraszamy, ktokolwiek w Zambii Dziękuję zapraszamy. bardzo. Dzięki, pozdrawiam. Na razie, trzymajcie się.